Dzień dobry. 16 marca. No długo nie nagrywałem, bo jakoś tak wymijałem się z pogodą. Niestety na północy ta pogoda nie była tak obfita jak w innych częściach kraju. Ale muszę przyznać, że dzisiaj to trafiłem, bo wygląda to rewelacyjnie, ale nie będę przechodził teraz po ulach, bo zrobimy sobie od razu remanent. Jakie mam matki, bo się okazało, że ja mam tutaj dosyć dużą różnorodność na tym pasieczysku. Cały czas szukałem swojej odpowiedniej linii. No, być może jest to Demeterka, być może jest to Alpejka. Zobaczymy. A być może jedna z tych, które w zeszłym roku dopiero pierwszy raz mam. Kaukaska, Włoszka. Także zrobimy mały remanent, pochodzimy po ulach. I mamy ul numer 1. To przy okazji widać co tu się dzieje, bo pyłku dzisiaj strasznie dużo noszą. Ja im w tej chwili oczywiście przeszkadzam. Widać, jakim zbawieniem są dla nich te deseczki tutaj, lądowiska. No a pyłek jest noszony i to w dosyć dużej ilości. Ul numer 1, krainka Prima od pani Gębalowej. Wspaniała pszczoła, to już jest córka jej, ale o tych samych cechach z tego, co zauważyłem w zeszłym roku. Bardzo polecam początkującym. Średnio przynosząca miodu, także nawet człowiek nie straci na tym, że jest bardzo spokojna pszczoła, bardzo dobrze ułożona do zimy. No, rewelacja jak dla mnie. Ul numer 2, Elgon Bartoszyce. Druga zimowla z rzędu, gdzie ten Elgon nie przestaje czerwić przez całą zimę. I w tej chwili już ma zjedzony 2 kilogram, jeśli chodzi o ciasto. No pyłku to tutaj jest również sporo przynoszone. No bo jest sporo czerwiu w środku. Ja nie wiem, czy go będę dzisiaj otwierał, bo jest 11 stopni. Niestety. Północ. Ul numer 4. Jest to moja najprawdopodobniej Włoszka po reproduktorce z Rumunii. Nie znam jeszcze tej pszczoły. Chociaż te pszczoły nie wyglądają na Włoszkę. Ale pyłku również noszą bardzo ładnie. Ul numer 5. Zostawiony z ciekawości. Biały opalitek. Jest to Elgon od kolegi z Bartoszyc. Pięknie zachowująca się pszczoła na rzepaku. Zostawiłem ją. Zobaczymy, czy ją wymienią w tym roku. Myślę, że tak, bo to już biały opalitek to już jest do wymiany. Ul numer 15. Ponieważ krainka Demeter w zeszłym roku mnie strasznie zaskoczyła tutaj na spadzi, na rzepaku, na wszystkim, więc zamówiłem w zeszłym roku więcej. No i tutaj mamy jedną z tych krainek, które zostały wymienione. Zobaczcie, mają za ciepło, wentylują sobie nawet, widać ładnie. I jest ich więcej, tych Demeterek. Demeter to ogólnie to jest ciekawe, co dzisiaj czytałem, bo ja myślałem, że to jest po prostu jakaś krainka, a Demeter to jest w rzeczywistości, to nie jest linia, to jest taki certyfikat rolnictwa biodynamicznego, czyli sposób hodowli pszczół. To się nazywa Demeter. No cóż, człowiek się uczy całe życie. 14. Primorska VSH, bodajże od Toma. Również pierwszy rok. Zobaczymy, jak się będą zachowywać. Podobnie jest obok. Również Primorska VSH. Tutaj można zauważyć, jak dzisiaj pięknie wyczyściły gniazdo. Ja dennic im nie ruszałem. 12 i 11 puste. No i mamy 10. Ul motylki. To jest również krainka Demeter. Parę tych krainek jest, chyba 6 już w tej chwili na pasieczysku. Ul numer 9. Również krainka Demeter. Obydwie są czerwone, z czerwonym opalitkiem. Ul numer 8. Krainka Demeter. Tutaj widzę, że mam ul niedosunięty do lądowiska, bo ostatnio naprawiałem stojak. Tym razem są śruby. Mam nadzieję, że będzie lepiej.
Moja pierwsza krainka alpejka. W zeszłym roku mi się spodobała, jak ona pracuje tutaj na moim terenie. Widać, że w tej chwili również pyłku nosi bardzo dużo. No i przeszliśmy sobie do tylnych rzędów. Tutaj mamy krainkę Demeter, moją pierwszą. I jest to krainka Demeter rekordzistka. W zeszłym roku przyniosła według moich wyliczeń 60 kg miodu. Z tym, że zeszły rok obfitował bardzo w spać na moim terenie, co jest dosyć dużą rzadkością. No, pyłku to widać chyba, ile one noszą. To chyba najbardziej noszący ul w tej chwili, chociaż obok też jest całkiem nieźle, trochę mniej pszczoły lata. Ale obok jest krainka PK. Krainka Piotra Kurka, to była kiedyś linia hodowlana. Nie jestem zadowolony z tej pszczoły. Wydaje mi się, że to będzie pszczoła najagresywniejsza w tej chwili. W zeszłym roku bardzo mało miodu, bodajże z 8 kg przez cały sezon. Także dwie rodziny obok siebie, ta 60, ta 8. No i tutaj mamy Elgona z Bartoszyc. To jest pozostałość. W zeszłym roku robiłem odkład tak ze starej matki. Nigdy tak nie robiłem, ale w zeszłym roku się zdarzyło. I to jest bodajże biały opalitek, matka setka. Będzie jej 3. sezon, a raczej spodziewam się, że została wymieniona. 17. Przepraszam. Tak, 17. Tutaj są źle cyferki poprzyklejane jeszcze, bo to jest soja, którego nie ruszałem. On jest zresztą do poprawy, bo jest przechylony tutaj na końcu. Nie wiem, czy to widać. I to jest matka nieznana mi, nie mam w zapiskach i nie mam wiedzy, co to jest. Natomiast ostatnia, najprawdopodobniej jest to krainka Demeter również. Również nosi w tej chwili bardzo dużo pyłku. Krainka ma bardzo duży rozwój, także trzeba z tą pszczołą uważać na początku sezonu, żeby dosyć szybko jej dokładać ramek. No tu widać, co się dzieje. No nie są to odnóża takie ogromne, ale muszę przyznać, że tych pszczół, które wlatują z pyłkiem, jest ogromna ilość. No i trzeci rząd tutaj za tymi dwoma. Z jednej strony mam 3 rzędy, z drugiej będą 2. To są pierwsze 3 to są alpejki i te 3 alpejki są fajnie, że są obok siebie, bo one są z jednego miotu. Unasienniane sztucznie, więc wiadomo z jakich trutni. I te alpejki będą mi służyły w tym roku do testowania, bo to, że one miodu nanoszą, to sprawa oczywista dla mnie, ale będą służyły do testowania produkcji propolisu. Mam kupione maty z Chin, takie, które kolega pszczelarz gdzieś tam na forum chwalił. W drugim ulu zastosujemy co innego, na przykład specjalny ten plastik do propolisu też mam kupiony, a w trzecim jeszcze co innego. Zobaczymy, jak się ilość zmieni, bo pszczoły powinny być bardzo zbliżone do siebie w tych 3 ulach. Także to, gdzie zbierzemy więcej propolisu, będzie nam wskazywało, co jest lepszym materiałem do zbierania propolisu. No to w tym roku tak tutaj planuję. No i tutaj mamy Włoszkę. No Włoszka to jest odrębna linia, także to nie jest krainka. I na końcu mamy moją jedyną pszczołę kaukaską. Również pierwszy raz tą pszczołę tutaj sprowadziłem. Jestem bardzo ciekaw, jak ona sobie będzie radzić tutaj z tymi koniczynkami i tak dalej. Widać, że ruch jest niewielki, ale coś tam, pyłek jest noszony. No i dobra, i to tak do pamiętnika linię tych matek sobie zapamiętałem. Jaka jest sytuacja? No, sytuacja jest taka, że pszczoły mają położone ciasto w większości. Najgorsza sytuacja jest tutaj w drugim ulu, to jest Elgon, ten co mówiłem, że czerwi całą zimę. Widać, ile tu jest pszczoły nawet. Zresztą tu można zobaczyć zresztą, co tu się dzieje na wylotku. I tutaj było położone ciasto bodajże pod koniec lutego, tak mi się wydaje, bo jeszcze wtedy był ten ul ciężki w miarę. Natomiast
Ciasto to było jedzone przez cały miesiąc i zostało zjedzone. Tydzień temu położyłem ciasto drugie i ono już praktycznie w całości jest zjedzone. Dzisiaj będzie wymiana na trzecie, tym razem pyłkowe, bo ja nie zaczynam od ciast pyłkowych oczywiście, tylko od jakichś tam witaminowych. Natomiast jako drugie we wszystkich rodzinach staram się podawać ciasto z nozewitem. No tak już mam, no moim zdaniem zaszkodzić to nie zaszkodzi, a być może pomoże. Zresztą tutaj na tej jednej alpejce wyraźnie widać, że no wylotek jest niezbyt ciekawy, więc no tutaj też miały ciasto z nozewidem, zobaczymy czy zjadły. Z tym, że tutaj są podkarmiaczki, więc było wkładane w podkarmiaczkę z tyłu. W ogóle na pasieczysku mam 9 podkarmiaczek jeszcze, ale nie jest to pierwszy rok, kiedy ja zimuję na podkarmiaczkach i nie uważam tego za błąd. Pszczoły trochę inaczej zimują, bo całą zimę spędzają na szczycie pod podkarmiaczkami, szczególnie w poliuretanach. Ale nie widzę problemów z zimowlą na podkarmiaczce. Jest ładny przewiew z przodu wylotka do tyłu. Ja mam z tyłu zawsze tą blaszkę, więc tam po prostu jest elegancki ruch powietrza moim zdaniem i na podkarmiaczce również zimuje. W tym roku było ich chyba połowa zimowana na podkarmiaczkach. A to sobie zerkniemy. Krainka Prima od pani Gębalowej. Oczywiście czerw jest, ale ta pszczoła nie miała podawanego ciasta. Nie miała, bo ul jest ciężki. W porównaniu z tym z boku jest naprawdę cięższy. A ten z boku to już chyba powinien mieć zjedzone to ciasto. Docieplenie było wkładane 2 tygodnie albo 10 dni temu. No i ciasto z nozewitem. Także widać co tu się dzieje. Ja podejrzewam, że jest duża szansa, 34 stopnie, jest duża szansa, że te pszczoły tutaj najszybciej uciekną. Bo no tu będzie dużo pszczółki. Co prawda pszczoły mi raczej nie uciekają. Przynajmniej według mojej wiedzy. Ale zawsze może się trafić ten pierwszy raz. A, tutaj muszę podnieść. No i tutaj mamy niebieski ul. Docieplenie z jakichś mebli w zeszłym roku. Elegancko pusto. Temperatura 30, więc również czerwienie jest w pełni. Jest problem, wiecie, bo no, jutro albo pojutrze ja mam śnieg zapowiadany tutaj, więc no, tak to bywa. Również jest zjedzone całkowicie ciasto i pszczoły nawet siedzą sobie za gniazdem na tej ramce, która jest wsadzona za zatwór i tak zimowała tutaj. To też nie jest błąd, nie pierwszy raz tak robię. Nie ma tragedii. Ramki się w moim przypadku nie spleśniały, także myślę, że jest ok. No chyba namierzyłem, gdzie one latają, to wydaje mi się, że jednak jakaś wierzba, bo Leszczyna to już chyba za późno. W połowie marca na Leszczynę, chociaż tak jak mówię, u mnie na północy no było tak średnio w ostatnim czasie. Zdarzały się cieplejsze dni, ale latają z tamtego kierunku. Te tutaj wierzby takie wyglądają troszkę żółtawe. Daleko nie ma. No wierzba niestety jeszcze nie daje. Gdyby to była pogoda odpowiednia, no to tak za tydzień by już chyba to wszystko ruszyło. To jest najwspanialsza wierzba dla moich pszczół. Nie pamiętam niestety jaka. Jest ogromna. Tam jest druga. A odległość jest taka. Czyli 20 metrów. No i jeśli chodzi o rozpulanie podkurzacza, ja do podkurzacza używam naprzemiennie pozostałości po jajkach oraz worki jutowe. Już tak od lat jakoś te worki jutowe mi się przyjęły i dobrze mi się tym pali. Nie wiem tylko, czy dzisiaj dobrze tutaj wcisnąłem ten worek. Sprawdzimy. Zaczniemy sobie od krainki Primy, bo to najbezpieczniejsza pszczoła u mnie. Najbezpieczniejsza, czyli no jak widać, nie?
Bardzo polecam. I co my tu chcemy zerknąć? No jest zimno, jest w granicach 10, no może trochę więcej, no 12 stopni. Więc pierwsze co, ja muszę zerknąć, czy mają pokarm. Ciężar wskazuje na to, że mają. No tutaj szału nie ma, ale widać, że już pierzga nanosili. Jest tutaj komórka trutowa moim zdaniem. A nie, tu są zwykłe, dobra. Czyli matka funkcjonuje. Tylko dlaczego czerw jest na ostatniej ramce? No to dosyć ciekawe. No nie można powiedzieć, że nie mają pokarmu. Czerw na ostatniej ramce. No to wygląda, jakby tu się nadawało to do centrowania, nie? Czyli do... I tutaj nie ma czerwiu. To chyba tak zrobimy. Czyli trzeba przejrzeć te ramki. Niestety przygniotłem pszczołę. Trzeba przejrzeć te ramki od północy i przenieść gniazdo, bo gniazdo jest tutaj, w tym miejscu. Nie ma z jednej strony pokarmu, więc trzeba to skorygować. No jestem w trakcie przeglądania i zobaczcie, skąd można wiedzieć, gdzie jest czerw. Pszczoły chronią temperaturę, czyli wiadomo, że czerw jest z tej strony, bo pszczoły wyszły na górę. To tak na przyszłość. No dobra, słuchajcie, tyle mojego dzisiaj, bo niestety, ale no jest jak jest, nie? I tu zaraz będzie lało. Przeniosłem im jedną ramkę na prawą stronę, czyli ramki z czerwiem się przesunęły bardziej do środka. Powinienem przenieść dwie, ale one też już się denerwują. Nie jest za ciepło. No, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Także zamykamy krainkę primę. Myślę, że tym niebieskim głodomorom można ciasto wymienić. Tradycyjnie wycinamy kwadracik. Bierzemy stare ciasto, wyrzucam je przed ul. Pszczoły sobie jakoś radzą. W tym czasie kładzę nowe. A raczej kładę. Jeszcze na bokach dociskam, bo czasami to ciasto jest na tyle twarde. Ono będzie miękkie oczywiście z czasem od temperatury gniazda, więc to nie jest żaden problem. No i tak to wygląda. I tym razem dostały ciasto z nozewitem. Niech sobie jedzą. Jak zjedzą, to dobrze. Jak nie, to dostaną pyłkowe następnym razem. I kolejny zielony. No już wyraźnie widać jaki spokój. Pszczoły no, wyczuwają deszcz, więc wracają do siebie. No niestety wiąże się to również z tym, że zauważamy przed ulami pszczółki z pyłkiem, które przy nagłej zmianie temperatury, no zresztą w tych warunkach latanie też wymaga więcej energii, no po prostu nie dolatują do ula i sobie obumierają, zastygają przed ulem. To jest też częsty widok. U mnie dzisiaj jakoś nie ma tragedii. O, tutaj leżą ciasta, które powyrzucałem. Widać, że wracają. Te deseczki robią dużo roboty. Mimo że to jest cieniutka deska, tam 15 czy ileś tam centymetrów, to jednak to daje dużo. Pszczoła uderza i sobie spokojnie wchodzi. No dobra, do obsłużenia został ten drugi ul, Elgon. I tutaj ten zielony i żółty, bo zabrakło mi już ciasta. Gdyby nie to, że za 2 dni tu może leżeć śnieg, to może miałbym jakieś skrupuły, ale naprawdę szykuje się parę dobrych dni zimna. Myślę, że nawet ponad tydzień. I tak się zdecydowałem, że nie będę ryzykował, bo końcówka marca, początek kwietnia jest to najgorszy okres dla pszczół, kiedy pszczoły jest coraz więcej, a pokarmu coraz mniej, a w dodatku nie mają skąd nosić. Także uprzedzam, żeby brać to pod uwagę. No i to tyle mojego szczęścia dzisiaj. Deszczyk pada, pszczółki wróciły. Także życzę Wam 100% zimowli.
a jeśli się nie da, to możliwie najbliżej. Na koniec zostawię ciekawostki z grup facebookowych, bo robiłem sobie screeny, jak ta zimowla wyglądała u niektórych osób. Wyglądało to tragicznie. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie popatrzy. Dzięki za subskrypcję. Trzymajcie się ciepło.